Dzień dobry wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Avenue Media Weekly. Jest z nami dzisiaj Michał Pawlik. Dzień dobry. Dzień dobry. Założyciel Smeo. To jest projekt, nad którym aktualnie pracujesz i z tego jesteś teraz znany. Jakbyś mógł troszkę opowiedzieć o tym, nad czym teraz pracujesz, co się kręci wokół Ciebie i Twoich biznesów, i jak przebiegała ta droga do momentu, w którym jesteś dzisiaj. Smeo to factoring online. Jesteśmy firmą factoringową, świadczymy usługi factoringowe dla mikroprzedsiębiorstw. Jest to usługa w 100% online, czyli cały proces przyznania finansowania dla firmy, komunikacji z nami jest online. To jest dla nas bardzo ważne. W 30 sekundach dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest factoring, jakbyś mógł taki jeden claim. Czym jest factoring? Dla ludzi, którzy nie mają o tym żadnego pojęcia. Podam przykład małego przedsiębiorcy. Zazwyczaj małe firmy pracują dla dużych korporacji. Jak wygląda taka relacja biznesowa? Zazwyczaj firma musi zainwestować w wyprodukowanie czegoś, wysyła towar do dużej firmy i wystawia za to fakturę. Ale niestety ta faktura ma jedną wadę. Tą wadą jest termin płatności. Średnio to jest 30, 40, 60 dni. Dlatego mikroprzedsiębiorcy to jest ogromny ból, bo on musi czekać na swoje pieniądze, a robotę już dawno zrobił. I factoring dokładnie to jest finansowanie tej dziury w czasie, tych 60 dni. Czyli to jest finansowanie faktury, którą już wystawiłeś, ale jeszcze nie otrzymałeś pieniędzy. Czyli pomaga to absolutnie w cash flow takiej mikrofirmy. Jak to się stało, że jesteś tutaj, gdzie jesteś teraz? W 2011 roku zaczynałem budując firmę Ideamany. To jest dzisiaj największa firma faktoringowa na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, z czego jestem bardzo dumny. To jest produkt standardowego faktoringu, to jest dzisiaj też firma, która ma już też usługi windykacyjne i dużo dodatkowych usług, należy do Ideabanku. Mój drugi projekt to projekt efactoring.pl. To bardzo ciekawe wyzwanie, dlatego że to był pierwszy w Polsce factoring online. Pierwszy w Polsce taki naprawdę pionierski projekt. Do dzisiaj się rozwija bardzo ciekawie, trzymam absolutnie kciuki za mój team, który tam został. Natomiast ja postanowiłem odejść trochę na swoją drogę, ponieważ Smeo jest pierwszym projektem, gdzie jestem właścicielem naprawdę tego projektu. Nie jestem tylko autorem i współtwórcą, tylko jestem po prostu też właścicielem. I tak też jest z moim całym zespołem. To jest bardzo ważne, że teraz mój zespół, jesteśmy wszyscy shareholdersami i myślę, że to jest jeden z czynników sukcesu. Tak chcemy zbudować sukces jako sukces właścicielski. Jakbyś mógł powiedzieć, co według Ciebie powoduje, że ludzie ze sobą dobrze pracują i że można powiedzieć, że zespół robi sukces, tak? Czy działa w kierunku zdobycia tego szczytu, tak? Moje doświadczenie w budowaniu tak naprawdę trzeciej firmy faktoringowej na rynku polskim pokazuje, że motywacja ludzi i sukces zespołu to dwa czynniki. Po pierwsze to, że oni muszą mieć wewnętrzną motywację do budowania tego biznesu. Oczywiście jest to najczęściej motywacja finansowa, ale ja absolutnie tutaj nie mówię o pieniądzach, tylko mówię o tym, że oni muszą czuć się właścicielami tego biznesu. Czyli z jednej strony muszą być zaangażowani dlatego, że to jest ich biznes, czyli są właścicielami, są udziałowcami lub akcjonariuszami firmy. Oczywiście mogą być wprost lub nie wprost, mogą być w jakichś programach menedżerskich, ale zawsze moim zdaniem to jest skuteczne i pokazał to też mój przypadek. I dzisiaj tak też jest w Smeo, że wszyscy menadżerowie są też udziałowcami tego biznesu. A drugi czynnik to myślę, że też to jest dobór tego zespołu. Ja podam taki przykład. My jesteśmy zespołem menadżerskim 6-7 osób i większość z nas się zna. Znamy się lata, pracowaliśmy w różnych spółkach, w różnych biznesach, tworzyliśmy poprzednie dwie moje firmy faktoringowe. I stąd jesteśmy ze sobą zgrani. Ale musiał dołączyć do nas człowiek od marketingu, CMO, który był zewnętrzny. Było dla nas tak trudnym znalezienie osoby, która będzie pasowała do zespołu, że ta rekrutacja zajęła nam 6 miesięcy. Ale poświęciliśmy bardzo wiele czasu, bardzo wiele energii, też wiele pieniędzy na to, żeby wybrać osobę, która będzie pasowała, żeby była ta chemia w zespole. No bo mówi się, że każda godzina poświęcona na planowanie oszczędza 4 godziny w realizacji, czyli tak samo jest przy budowaniu zespołu, tak? Tak. Można powiedzieć, że ten proces poszukiwania dobrego, zgranego zespołu opłaca się długofalowo, tak? Tak. To jest też tak, że my nazwijmy to rekrutacji, choć w ogóle nie lubię tego słowa, poświęciliśmy wiele czasu nie tylko na puste, proste rozmowy, pytanie-odpowiedź, jakieś rekrutacyjne, tylko też na poznanie tej osoby. Poszliśmy razem na lunch, poszliśmy razem na kolację, spędziliśmy trochę czasu. Nie ukrywam, że zrobiliśmy też taki trochę research wśród znajomych, jakim ta osoba jest człowiekiem. Jakim jest człowiekiem, a nie jakim jest pracownikiem, bo myślę, że to jest ważniejsze. Okej, no tak byś mógł teraz powiedzieć, że tak poza tym, że oczywiście trzeba stworzyć dobry, lubiący się, dobrze działający na różnych wymiarach, tak? Bo to nie jest tylko zawodowy wymiar, tak? Tylko pewnie fajnie jest pracować z ludźmi, którzy też po godzinach po prostu się lubią, Oczywiście. tak?
Co poza tym zespołem i tak jak powiedziałeś o tej motywacji finansowej, co poza tym teamem powoduje, że można mówić o skutecznym budowaniu dobrze działającej organizacji? Po pierwsze, ta organizacja musi mieć swój cel. To jest, myślę, że to jest bardzo ważne. Teamem, pieniądze pieniędzmi, ale musi być jakiś pomysł. No, obserwuję, że wiele firm, szczególnie takich startupowych, do końca tak naprawdę nie ma wyklarowanego pomysłu, co jest tą ich innowacją i co oni chcą zrobić. Czyli sam pomysł musi być bardzo jasny. Jasno sobie go określić, jasno sobie określić ścieżkę, co chcemy z tą firmą zrobić z czasem. Czyli rozpisać sobie naprawdę na kartce, nawet jeżeli jesteśmy startupem, który właśnie wczoraj wymyśliliśmy dopiero w garażu, to warto, żeby mieć rozpisany harmonogram. Jaki mamy cel, co kiedy chcemy osiągnąć. Na początku nie trzeba rozmawiać o cyfrach. Cyfry pojawią się później, ale same cele biznesowe, merytoryczne, do czego chcemy tak naprawdę dojść, co wymyśliliśmy i co chcemy z tym zrobić. Pomysłów jest wiele, genialnych pomysłów jest wiele, ale trzeba wymyśleć, jak ten pomysł zmonetaryzować. Co chcę naprawdę zmienić, co chcę wprowadzić na rynek. A jakbyś mógł powiedzieć, bo też w sumie dość ciekawe, pracowałeś w Ideamany, no to rozumiem teraz część wielkiej organizacji, tak, wielkiego holdingu, teraz Smeo, rozumiem trochę mniejsza organizacja. Jak wygląda ta różnica, tak, w budowaniu i w wyznaczaniu sobie tego celu w bardzo dużej organizacji, olbrzymiej, i w małym startupie, który oczywiście też może prężnie działać, no ale jednak nie oszukujmy się, ta struktura jest zupełnie inna. Co do zasady, właśnie w związku z tym, że mam takie doświadczenia w zarządzaniu potężną strukturą, bo zarządzałem ponad 200 osobami, co do zasady w Smeo podjęliśmy decyzję, że nigdy nie będziemy dużą firmą, jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych pracowników. Chcemy być małą organizacją, mocno pracującą z outsourcingowymi firmami, co tylko się da, jest uzasadnione merytorycznie i finansowo, outsourcujemy. Ja chcę dzisiaj w mojej firmie skupić się na zarządzaniu core biznesem, czyli na ludziach, którzy zarządzają biznesem i podejmowaniu decyzji biznesowych, a nie decyzji, które są niezwiązane dokładnie z biznesem, są to problemy setek osób, które nie mają wpływu na biznes. Menadżerowie mają myśleć tylko i wyłącznie o takim core, ja to nazywam core management. A nie boisz się trochę tego, że w pewnym momencie zabraknie Wam zasobów? Macie ten core management, który podejmuje kluczowe decyzje, ale szukacie sobie, rozumiem, zasobów dookoła, ale w pewnym momencie może się okazać, że tych projektów, czego Ci Wam życzę, jest na tyle dużo, że ten outsourcing się wyczerpuje. Tak, jest też na to jasny plan. Myślę, że wtedy będziemy się rozwijali poprzez tak jakby grupy robocze, które są poza tym głównym zespołem, ale znowu będą tak jakby pączkami tego pomysłu, tak? Czyli nowe projekty będą miały swój management, który będzie sam sobie tym zarządzał. Myśląc o innych firmach czy startupach, które chciałyby pójść w Twoje ślady, w Twoje, czy jako osoby i założyciela lub organizacji, którą tworzysz, jakbyś mógł powiedzieć dwie najważniejsze rzeczy, o których powinni pamiętać założyciele czy founderzy, teraz różnie ich nazywa, tak? Myślę, że najważniejsze jest, jeżeli wychodzisz już z takiej seedowej fazy i szukasz inwestora, to jest ważne jest znaleźć inwestora. Ale jakiego? To musi być moim zdaniem inwestor nazywany powszechnie branżowym. To musi być ktoś, kto rozumie Twój biznes. Jestem absolutnie przeciwny inwestowaniu w spółki przez fundusze, które nie mają tak naprawdę na końcu pojęcia, czym dany biznes się zajmuje. Czyli nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o to, co za tymi pieniędzmi idzie. Bo chodzi o to, że jeżeli inwestor nie rozumie dokładnie biznesu, w który zainwestował pieniądze, to on nie jest w stanie go kontrolować merytorycznie, współpracować, dawać jakiegokolwiek support, tylko on po prostu będzie patrzył na liczby. A liczby w startupach nigdy się nie zgadzają. Pierwotnie założony biznesplan będzie zmieniony wielokrotnie. Sam podam jako przykład, rozmawialiśmy z jednym z funduszy, który chciał w nas zainwestować, który określił nam jako managementowi, że jeżeli w ciągu pierwszego roku działalności nasze 18 wskaźników finansowych, które zostało nam wymyślone, zmieni się o powyżej 15% w skali miesiąca, to jest to poważne ryzyko defaultu spółki. Przy startupie, który ma pierwszych klientów, zmiana o 15% to jest zmiana, która może się wydarzyć z sekundy na sekundę. Czyli takie korporacyjne założenia patrzenia tylko na cyfry kompletnie nie działają. Czyli inwestor musi rozumieć ten produkt, musi rozumieć ten biznes, musi ufać temu teamowi i spotykając się z teamem, pracując razem, jest w stanie wyczuć, czy to idzie w dobrą, czy w złą stronę. No tak, ale jest taki startup, załóżmy, tak, i znajduje inwestora, który jest kompletnie z kosmosu i kompletnie ma nic wspólnego z biznesem, się na nim nie zna, ale daje pieniądze. Czy to znaczy trzeba z nim zrezygnować? Wiesz co, jeżeli daje pieniądze, to ja pozwolę sobie nazwać takiego inwestora ATM. I tak naprawdę trzeba zapytać, jaki jest cel tego inwestora. Jeżeli on da te pieniądze i tylko tak naprawdę nie będzie się naprawdę wtrącał, nie będzie czekował cyfr codziennie i wysyłał audytów, to teoretycznie wydaje się, że ma to sens. Ale nie ma to sensu.
Bo taki inwestor nie daje żadnych też resources, nie daje żadnej wartości dodanej, nie ma sam tego know-how, a tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby tym małym firmom w pewnym momencie wzrostu pomóc. Nie wszystko jest w stanie wewnętrznie szybko zorganizować wszystko masz kupić za pieniądze. Dokładnie. Czasem taka korporacja czy duży inwestor mający merytorykę jest w stanie bardzo dużo pomóc, więcej niż ten mały startup jest w stanie kupić, nawet mając pieniądze. Poza tym dobrym doborem inwestora, dobry dobór zespołu, tak? Zespół rozumiem? jest krytyczny. I jako trzecia noga taka... Pomysł. Tak. Pomysł musi być naprawdę świeży, innowacyjny, ale musi być też klarowny. W sensie pomysł musi być jasny. Trzeba go naprawdę, jak w tym teście windy, trzeba potrafić naprawdę opowiedzieć o swoim biznesie w 30 sekund, tak żeby wszyscy zrozumieli. Jeżeli nikt nie rozumie Twojego biznesu, nikt nie jest w stanie go zrozumieć, tego produktu, to albo jest on tak innowacyjny, że wyprzedza nasze czasy, albo naprawdę to nie jest... Sam go nie rozumiesz po prostu. Bo sam go nie rozumiesz. No dobra, super. Chyba wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy obejrzą ten krótki wywiad, dowiedzą się dokładnie tego, czego potrzebują. Bardzo dziękuję i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka. Wielkie dzięki. Wielkie.